książce z ubiegłego stulecia, napisanej przez sławnego powieściopisarza, dzieje się coś bardzo ciekawego. Pisze on następująco. Pewnego razu, idąc zatłoczoną ulicą, usłyszałem ogromny hałas dobiegający z bocznej uliczki. Było to tak, jakby setki ludzi krzyczało jednocześnie. Gdy dotarłem do miejsca zamieszania, zobaczyłem tłum zgromadzony wokół straganów jarmarcznych. Najwyraźniej jeden ze straganów sprzedawał blaszane garnki, ale były to garnki bardzo kruche, kiepskiej jakości. Nagle wszystkie dostępne garnki się skończyły. Kobiety, które zdołały kupić swoje garnki, mimo że były popychane, a nawet bite przez inne, próbowały stamtąd uciec z tym, co udało im się zdobyć, narzekając jeszcze, że sprzedawca był niesprawiedliwy. Doszło nawet do tego, że dwie kobiety biły się o ten sam garnek, każda próbując ze wszystkich sił zmusić drugą do puszczenia. Pozostaje pytanie, dlaczego ci ludzie nie potrafią wykorzystać całej tej energii do walki o coś, co naprawdę jest ważne? Powyższy fragment należy do klasycznego dzieła Rok 1984, wydanego w roku 1949 przez angielskiego pisarza George'a Orwella. Choć jest to powieść dystopijna, przedstawiająca przyszłość pod skrajnym uciskiem, wiele z opisanych aspektów odbija rzeczywiste wydarzenia polityczne z różnych okresów i krajów. Ten przykład jasno ilustruje to, co dzieje się, gdy tłumy dają się ponieść zbiorowemu zachowaniu. Pierwotne instynkty i podstawowe impulsy są uwalniane tak, jakby każdy walczył o własne przetrwanie. Podobne zjawisko można zaobserwować w konfliktach między kibicami piłkarskimi. W takich sytuacjach natychmiast ustanawia się podział na my i oni. Kto nosi tę samą koszulkę, staje się sojusznikiem, podczas gdy ten w koszulce przeciwnika przekształca się w wroga. Raz uwikłane w ten zbiorowy stan umysłu, ludzie rzadko potrafią z własnej woli odzyskać swoją indywidualną świadomość, stając się znacznie bardziej podatni na wpływ tych, którzy mówią dokładnie to, co chcą usłyszeć. Mimo że poczucie przynależności do grupy jest kluczowe dla tworzenia więzi i zapobiegania popadaniu jednostek w izolację czy autodestrukcyjne myśli, kolektywizm może również przyjąć rolę centralnej ideologii. W takich doktrynach interesy zbiorowości, czy to państwa, narodu, klasy społecznej czy grupy etnicznej, są stawiane ponad potrzebami jednostki. Uderzającymi przykładami takiego myślenia są komunizm i faszyzm. Orwell bronił tezy, że uogólniona mentalność kolektywistyczna była żyzną glebą dla narodzin totalitaryzmu, systemów politycznych, gdzie centralny rząd kontroluje każdy aspekt życia obywateli. Wszystkie totalitarne narody XX wieku opierały się na jakimś rodzaju ideologii zbiorowej. Komunizm kierował Związkiem Radzieckim i Chinami, Włochy przyjęły faszyzm, a Niemcy ten niesławny reżim, którego nazwa jest często unikana. To, co napędza wzrost tyranów, to często właśnie niski stopień indywidualnej świadomości, utrzymywany przez całe populacje działające jak stado. Ludzie, którzy przekształcają się w trzodę, stają się łatwo manipulowalni przez postacie zdolne kierować ich emocjami i narzucać posłuszeństwo poprzez strach. Obecnie najskuteczniejszym sposobem celowego szerzenia strachu jest intensywna propaganda. Gdy wszystkie główne środki komunikacji prezentują publiczności relacje, prawdziwe lub nie, o tragediach narodowych lub międzynarodowych lub kryzysach, które rzekomo zagrażają całemu społeczeństwu. Jeśli medialne relacjonowanie tych wydarzeń będzie przekonujące i dramatyczne, rezultatem może być zbiorowa histeria, która się utrwala. Pierwsze wiadomości skłaniają ludzi do impulsywnego reagowania w mediach społecznościowych, jeszcze bardziej podsycając panikę i pogłębiając klimat niepewności. To właśnie tego dotyczy Orwell w roku 1984. Kontrola całego narodu poprzez strach i ciągłą inwigilację obywateli. Jednak aby zrozumieć, jak ten proces prania mózgów został narzucony ludziom, prowadząc ich do ślepej wiary w autorytarnego przywódcę, kluczowe jest zrozumienie, jak społeczeństwo w książce zostało podzielone. Po konflikcie nuklearnym, który rozdzielił kraje świata, utworzyły się trzy wielkie potęgi globalne. Oceania jest pierwszą z nich, obejmującą Ameryki, Australię, Anglię i część południowej Afryki. Druga, zwana Eurazją, obejmuje północną Europę i Azję.
Trzecią potęgą jest Azja Wschodnia, składająca się z Chin i krajów sąsiadujących. Te trzy supermocarstwa są rzekomo w ciągłej wojnie, choć ludność nigdy nie wie, czy to prawda, czy tylko inscenizacja. Rządy ogłaszają konflikty, aby utrzymać społeczeństwo w napięciu i zapewnić, że produkcja fabryk zostanie przekierowana z konsumpcji na wojnę, wywołując ogólny niedobór dóbr i pogłębiając ubóstwo oraz stagnację finansową wszystkich. Państwa uzasadniają te przekierowania, mówiąc, że zasoby muszą być wykorzystane do ochrony granic, skłaniając obywateli do wiary, że ich bezpieczeństwo całkowicie zależy od państwa. Fabuła roku 1984 rozgrywa się w Oceanii, podzielonej na trzy kasty pod panowaniem przywódcy, zwanego Wielkim Bratem, wszechwiedzącą i wszechmocną postacią, która nigdy nie jest widziana, istnieje tylko jako symbol na plakatach i głos w radiu. Funkcją tej postaci jest służenie jako źródło strachu i czci, emocji, które stają się łatwiejsze do manipulowania, gdy ludność działa jak stado. W rzeczywistości Wielki Brat funkcjonuje jako metafora stworzona przez Orwella do krytyki Józefa Stalina, budzącego grozę dyktatora Związku Radzieckiego, uważanego przez wielu za istotę niemal boską. Zaraz pod Wielkim Bratem, na szczycie piramidy władzy, znajduje się rdzeń partii. Jego jedyną funkcją jest zapewnienie, że władza się utrwala poprzez strach. Aby wyjaśnić strukturę społeczną książki, należy zejść do podstawy piramidy, zanim przeanalizujemy jej centrum. U podstawy znajdują się masy, cała zwykła ludność. Co ciekawe, totalitarny reżim opisany przez Orwella, zwany partią, nie kontroluje bezpośrednio mas, ponieważ są one już kontrolowane przez własną rutynę. Pracują wyczerpująco ponad 16 godzin dziennie tylko po to, aby przetrwać, bez czasu na refleksję czy kwestionowanie większych spraw. Ograniczają się do własnej rzeczywistości, tylko próbując dożyć do końca miesiąca żywi, nie zdając sobie sprawy, że świat mógłby być inny. Szukają ulgi dla swoich niepokojów w grach hazardowych, loteriach, prostytucji i alkoholu, uciekając od rzeczywistości i niszcząc się na własne życzenie. Partia rozumie, że masy stałyby się zagrażające tylko wtedy, gdyby postęp technologiczny zmusił do podniesienia poziomu wykształcenia. Aby tego uniknąć, edukacja i dostęp do książek są zaniedbywane, a zasoby kierowane na wojnę. Smutno o tym myśleć, prawda? Trudno nie dostrzec paraleli z prawdziwym życiem. Idąc nieco wyżej w piramidzie, docieramy do partii zewnętrznej, grupy zaraz pod centralnym rdzeniem. W przeciwieństwie do mas, ten segment ma potencjał, aby zagrozić władzy szczytu i dlatego jest stale inwigilowany. Są tam naukowcy, artyści, dziennikarze, nauczyciele, urzędnicy, biurokraci, politycy i socjolodzy. Partia widzi dwa wielkie niebezpieczeństwa pochodzące z tej klasy: dążenie do władzy i powstanie sceptycyzmu politycznego. Tutaj problem również jest edukacyjny, jednak pogorszony przez rzeczywisty dostęp do zasobów i informacji, czyniąc ich zdolnymi do kwestionowania, a nawet przewracania porządku. Aby tego uniknąć, partia zewnętrzna jest celem ciągłych manipulacji, które kształtują sposób, w jaki myślą i działają, dostosowując wszystko do interesów szczytu piramidy. Jedną z najczęściej używanych strategii kontrolowania partii zewnętrznej jest zachęcanie ludzi do denuncjowania jakiegokolwiek zachowania lub opinii uważanej za sprzeczną z interesami partii. Dzieci mogą wydać rodziców, przyjaciele mogą wydać przyjaciół. Wystarczy gest lub źle zinterpretowane zdanie, a każdy może zostać doniesiony, o ile partia rozumie to jako potencjalnie obraźliwe lub wywrotowe. Nie przestaje być imponujące, jak Orwell przewidział o ponad pół wieku zjawisko wykluczania, które widzimy w mediach społecznościowych, gdzie wystarczy różnić się od dominującego myślenia, aby doznać represji. W uniwersum książki jednak istnieje oficjalny patrol myśli, zwany policją idei, której misją jest nadzorowanie wszystkich ruchów, a nawet myśli obywateli, nawet gdy czują się samotni. Nawet wyrazy twarzy i hobby są cały czas monitorowane przez ten patrol. To przypomina inwigilację obecnych urządzeń elektronicznych, które potrafią przechwytywać prywatne rozmowy czy śledzić zainteresowania. W końcu kto nigdy się nie zdziwił reklamami produktu, o którym tylko szybko wspomniał przyjacielowi? Innym ważnym mechanizmem książki jest trening umysłowy, któremu wszyscy są poddawani od dzieciństwa, zwany zatrzymaniem przestępstwa. Od wczesnych lat dzieci uczą się blokować wszelkie krytyczne myślenie.
Stają się niezdolne do rozumienia analogii czy podążania za logicznym rozumowaniem, czując się znudzone lub niekomfortowo, gdy jakikolwiek argument grozi zakwestionowaniem idei partii. W praktyce zatrzymanie przestępstwa to rodzaj użytecznej ignorancji, starannie kultywowanej, aby chronić system. Gdy zaczyna pojawiać się głębsza myśl, jest natychmiast przerywana, czy to przez zaprzeczenie, czy przez reakcję emocjonalną. Jednak najwyrafinowańszą techniką manipulacji przyjętą przez partię jest tak zwane podwójne myślenie, zdolność jednoczesnego wierzenia w dwie sprzeczne idee. Funkcjonowanie jest takie: partia zewnętrzna, oprócz odpowiedzialności za przepisywanie zapisów, wiadomości i książek zgodnie z wolą partii, musi sprawić, aby wszystko zawsze faworyzowało oficjalną wersję faktów. Członek partii ma pełną świadomość, że manipuluje informacjami. W końcu to on zmienia dane. Ale dzięki podwójnemu myśleniu potrafi naprawdę wierzyć, że zachowuje rzeczywistość. Ten proces zachodzi zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Gdyby był tylko świadomy, wina i poczucie fałszu by go niepokoiły. Dla ilustracji, osoba może wyraźnie widzieć, że trawa jest zielona, ale zmuszona do przyjęcia, że jest niebieska. Kończy wierząc w to, nawet widząc przeciwnie i, co zaskakujące, nie zauważając żadnej wewnętrznej sprzeczności. Wydaje się absurdalne, ale to dokładnie cel systemu. Być może zauważyłeś, że wiele terminów używanych w narracji wydaje się połączeniem różnych słów, jak zatrzymanie przestępstwa i podwójne myślenie. To nie przypadek. Jest częścią manipulacji partii, która konkretyzuje się głównie poprzez język. W uniwersum roku 1984 obywatele są zachęcani do przyjęcia nowego języka zwanego nowomową, opartego właśnie na łączeniu słów, często sprzecznych, aby ograniczyć myślenie i uczynić niemożliwym wyrażanie złożonych idei. To ograniczenie słownictwa w głębi służy ograniczeniu samej mentalnej rzeczywistości jednostek. Z mniejszą liczbą słów do opisywania odczuć i niezadowolenia staje się praktycznie niemożliwe popełnienie tzw. przestępstwa myśli, czyli myślenia czegoś, co idzie wbrew dogmatom partii. Tak więc im mniejsze słownictwo, tym mniej ludzi będzie zdolnych formułować krytykę czy kwestionować system. Warto zauważyć, że zarówno w roku 1984, jak i w Wspaniałym Nowym Świecie Aldusa Huxleya państwo zabrania kontaktu z autorami takimi jak Szekspir, odpowiedzialnym za ogromne wzbogacenie języka angielskiego. To dlatego, że poszerzał zdolność ludzi do argumentowania i wyrażania uczuć. To ciekawe, że w tych dystopiach Szekspir jest systematycznie banowany, prawda? To, co ujawnia się w tych scenariuszach, to że sprzeczności, hipokryzja i kłamstwa są podstawą każdej totalitarnej ideologii. Reżim przedstawia niewolnictwo tak, jakby to była wolność. Uzasadnia cenzurę, mówiąc, że chroni prawdę. Niszczenie kultur i gospodarek zaczyna być opisywane jako rozwój, a inwazje militarne otrzymują pompatyczne nazwy, jak postępy w imię wolności i pokoju. W samej książce istnieją organy rządowe o sprzecznych nazwach. Ministerstwo Pokoju, które w rzeczywistości podsyca wojny. Ministerstwo Prawdy, odpowiedzialne za fabrykowanie propagandy i manipulowanie informacją, oraz Ministerstwo Obfitości, którego funkcją, paradoksalnie, jest tworzenie niedoboru. Na fasadzie Ministerstwa Prawdy wyryto zdanie: wojna to pokój, wolność to niewolnictwo, ignorancja to siła. Można przyjąć te absurdy tylko dzięki nowomowie i procesowi podwójnego myślenia, obu wszczepianym przez pokolenia. I nie kończy się na tym. Partia organizuje jeszcze wydarzenia takie jak Tydzień Nienawiści. W tej okazji miasto jest wypełnione stoiskami, plakatami i ekranami z obrazami rzekomych wrogów, zachęcając ludność do wyładowywania swojej złości i przeklinania tych celów, nawet jeśli nikt nie wie, czy wojna jest prawdziwa. Ten typ wydarzenia, mimo że wydaje się irracjonalny, służy wzmacnianiu poczucia lojalności ludzi wobec partii, czyniąc wszystko, co mu się sprzeciwia, czymś postrzeganym jako wrogie, nieprzyjazne. Nie trudno dostrzec paralele ze współczesnym światem. Dzieło odnosi się do wydarzeń historycznych, takich jak sesje indoktrynacji podczas reżimu stalinowskiego w Związku Radzieckim i do mechanizmów manipulacji typowych dla prasy tamtych czasów, zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Rosji. Tydzień Nienawiści zresztą został zainspirowany sesjami edukacyjnymi narzucanymi radzieckim robotnikom podczas przerw w pracy, gdy
gdy byli poddawani przemowom propagandowym. Nowomowa z kolei narodziła się z odniesień zarówno do żargonu radzieckiej prasy, jak i do brytyjskiego słownictwa wojskowego używanego podczas II wojny światowej, które transportowało żołnierzy do rzeczywistości absolutnego konfliktu. Interesujące jest zauważenie, jak analiza Orwella dotycząca relacji między totalitaryzmem a kolektywizmem jest nieoczekiwana, skoro sam był zaciekłym krytykiem kapitalizmu i sympatyzował z ideami socjalistycznymi. Orwell wierzył, że po upadku reżimów autorytarnych powstanie na Zachodzie socjalizm demokratyczny. Jednak napotkał trudność w znalezieniu, zarówno w swojej epoce, jak i w historii, przykładów narodów, które zdołały ustanowić socjalizm demokratyczny z sukcesem. Wszystkie doświadczenia kolektywizmu w XX wieku, jak Rosja i Niemcy, zaowocowały, według Orwella, kolektywizmem oligarchicznym, a nie socjalizmem demokratycznym. To, co nazwał kolektywizmem oligarchicznym, to reżim totalitarny, gdzie mała elita, pod pretekstem obrony ideologii zbiorowej, centralizuje władzę, używając siły i kłamstwa. To jest system przedstawiony w Rdzeniu roku 1984, który budził w Orwellu szczery strach, że świat zmierza ku czemuś podobnemu. Po byciu świadkiem okrucieństw stalinizmu, Orwell zdecydował się napisać swoją słynną satyrę Folwark zwierzęcy, która alegorycznie ujawnia mechanizmy manipulacji i zdrady rewolucyjnego ideału. Choć nigdy nie porzucił obrony socjalizmu demokratycznego, Orwell dostrzegł, że zawsze gdy próby stworzenia egalitarnego i scentralizowanego społeczeństwa były wprowadzane w praktykę, kończyły się tyranią i koncentracją władzy w rękach nielicznych. Coś, co podsumował w słynnym fragmencie roku 1984. Raj ziemski został zdyskredytowany dokładnie wtedy, gdy stał się możliwy. Książka Rok 1984 była ostatnim dziełem Orwella. Zmarł mniej niż rok po publikacji, w roku 1950, w wieku 46 lat. Wydaje się, jakby jego misją było zakończenie tego ostrzeżenia przed odejściem. To zjawisko można zrozumieć przez koncepcję Viktora Frankla zwaną wolą sensu. Gdy mamy przyczynę lub cel większy, jesteśmy zdolni znieść niemal każdą trudną sytuację. To samo przeszedł pisarz Goethe, który zmarł zaraz po opublikowaniu swojego wielkiego dzieła Fausta. Ostatnia interesująca kwestia. Z książek George'a Orwella powstało wyrażenie orwellowski. Termin ten oznacza sytuacje, w których dobrobyt i wolność ludzi są szkodzone nie tylko przez reżimy totalitarne, ale także przez manipulację języka i informacji realizowaną przez wielkie władze, normalnie poprzez media. Co ciekawe, termin może być używany przez każdą stronę sporu do oskarżania drugiej o wykrzywianie faktów. Tak niejednoznaczny może być nawet używany przeciwko sobie, skoro wielu postrzega rok 1984 jako krytykę socjalizmu. Mimo to ważne jest pamiętanie, że sam Orwell identyfikował się jako socjalista. Dlatego nazywanie go kapitalistą i twierdzenie, że rok 1984 jest wyłącznie krytyką socjalizmu, to już samo w sobie orwellowskie użycie manipulacji dyskursu. W rzeczywistości, w powieści to, co robi, to ostrzeganie przed rosnącym niebezpieczeństwem pogrzebania obiektywnej prawdy przez uogólniony relatywizm, podtrzymywany przez manipulację informacji i opinii. Według Orwella to ryzyko nie jest związane z konkretną partią polityczną. Fundamentalne prawdy pozostają. Świat materialny istnieje, jego prawa się nie zmieniają. Kamienie nadal są twarde, woda jest zawsze mokra i wszystko, co nie jest podtrzymywane, spada w kierunku centrum Ziemi. Prawdziwa wolność tkwi właśnie w możliwości stwierdzenia, że 2 + 2 to 4, ponieważ jeśli to zostanie przyjęte, wszystko inne staje się możliwe. To strategia celowego siania zamieszania i zaprzeczania obiektywności stanowi podstawę totalitarnej władzy opisanej w roku 1984. Jak sam Orwell napisał, nauka tej lekcji wymaga czasu. Jak uniknąć wpadnięcia w ten scenariusz? Jak nie przestać dostrzegać tego, co jest przed własnymi oczami? Raz 2 + 2 to 4, raz to 5, raz 3, czasem wszystko jednocześnie. To jest zbiorowe szaleństwo. Odzyskanie zdrowego rozsądku jest zawsze możliwe, ale wymaga wysiłku. Wyjście z tego stanu zbiorowej psychozy przechodzi przez ponowne odkrycie własnej indywidualnej świadomości, kwestionowanie, które idee są naprawdę twoje,
a które zostały po prostu wchłonięte ze środowiska. Protagonista Winston, choć przez pewien czas dostrzega, że coś jest nie tak, nawet gdy wszyscy wokół niego wydają się myśleć inaczej. Mimo bycia naciskanym do porzucenia swojej intuicji i przyjęcia narzuconej rzeczywistości, pozostaje wierny własnemu przekonaniu. Przynależność do mniejszości lub nawet bycie jedynym głosem sprzeciwu nie oznacza bycia szalonym. Istnieje prawdziwe i fałszywe. I nawet jeśli cały świat zaprzeczy, jeśli będziesz trzymać się prawdy, nie będziesz poza rozumem.